Witam Państwa. Ponoć Einstein, zapytany kiedyś, czy to prawda, że uważa, że Ziemia może być w pewnych warunkach postrzegana jako płaska, a jeśli tak, to jakby to miało wyglądać, wystawił język i powiedział: wyglądałaby mniej więcej tak jak mój język. Dziś ponownie będziemy drążyć problem płaskiej Ziemi Einsteina. Odwołamy się do pojęć relatywistycznych, także po to, żeby wykazać, że i Księżyc może być płaski, a będąc płaskim, może w szczególności być czerwonawy lub niebieski. En face. And in profile. Możemy to ująć w ten sposób. W większości sztucznych układów odniesienia, jakie będą związane z gwiazdolotami przyszłości, wszystkie mijane obiekty, czy to planety, czy to gwiazdy, czy asteroidy Małego Księcia, będą wyglądały jak mniej lub bardziej regularne naleśniki. To znaczy, oglądana w mijających ją relatywistycznych układach odniesienia, jest Ziemia tym cieńsza, z im większą prędkością poruszamy się statkiem, z którego ją obserwujemy. Zgodnie z zasadą kontrakcji relatywistycznej, bowiem grubość naszej planety jest pojęciem względnym i zmienia się według wzoru na skrócenie Lorenza, które wraz z ilustracją namalowane jest na tym murze w Leydzie od 2017 roku. To teraz wypada mi zadać pytanie kontrolne. Co na tym rysunku jest źle przedstawione zdaniem Państwa? Ziemia? Nie, Ziemia jest w porządku. Jest płaska tak jak należy, gdy się poruszamy obok niej gwiazdolotem. No cóż, to pozostaje Księżyc. Słusznie. Księżyc również powinien być analogicznie płaski. Wszystko będzie zależało od tego, czy się od nas oddala, czy się do nas zbliża w ruchu względnym, w którym spoczywamy w naszej rakiecie międzygwiezdnej o prędkościach bliskich prędkości światła, rozwijającej prędkości bliskie prędkości światła. Jeśli zbliżamy się w stronę Księżyca z podobną prędkością, będzie on nam się wydawał niebieskim naleśnikiem. Gdy natomiast będzie się od nas oddalał, zmieni kolor z niebieskiego na czerwony i będzie tak zawsze, niezależnie od tego, czy akurat doszło do pełnego zaćmienia Księżyca przez Ziemię, czy też miały w ostatnim czasie miejsce potężne erupcje wulkaniczne. Efekt, o którym wspominam, wynika z efektu Dopplera. To jest ten sam efekt, który powoduje, że gdy zbliża się do nas lokomotywa i gwizdże, jej ton jest wysoki. Gdy nas mija i się oddala, gwałtownie jej ton zmienia się na niski. To jest efekt Dopplera dla fal akustycznych. A ten, który tu dyskutujemy, to jest efekt Dopplera dla fal elektromagnetycznych widma widzialnego. Ten sam efekt wykorzystywany jest do określania odległości galaktyk od nas. Im bardziej widmo galaktyki przesunięte w stronę czerwieni, to znaczy im bardziej czerwona galaktyka, tym dalej znajduje się od nas i porusza się, a dokładnie ucieka od nas z prędkością podświetlną, tym większą, im bardziej jej widmo jest czerwone. SDSSJ 165,000 Quasaro. SDSSJ 165 000 20 października 2022 roku web NASA odkrywa gęsty kosmiczny węzeł we wczesnym wszechświecie. Astronomowie badający wczesny wszechświat dokonali zaskakującego odkrycia. Korzystając z należącego do NASA kosmicznego teleskopu Jamesa Webba,
gromady masywnych galaktyk w procesie formowania się wokół niezwykle czerwonego kwazara. Wynik poszerzy naszą wiedzę na temat tego, jak gromady galaktyk we wczesnym wszechświecie połączyły się i utworzyły kosmiczną sieć, którą widzimy dzisiaj. Kwazar, specjalny typ aktywnego jądra galaktycznego, AJG, to zwarty obszar z supermasywną czarną dziurą w centrum galaktyki. Gaz opadający na supermasywną czarną dziurę sprawia, że kwazar jest na tyle jasny, że przyćmiewa wszystkie gwiazdy w galaktyce. Badany kwazar Webba, nazwany SDSSJ 165 000, istniał 11,5 miliarda lat temu. Jest niezwykle czerwony nie tylko ze względu na swój nieodłączny czerwony kolor, ale także dlatego, że światło galaktyki zostało przesunięte ku czerwieni pod wpływem ogromnej odległości. To sprawiło, że Webb, posiadający niezrównaną czułość w zakresie fal podczerwonych, doskonale nadawał się do szczegółowego badania galaktyk. Quasar Web Explorer called SDSS J165202.64 existed 11.5 billion years ago. It is unusually red not just because of its intrinsic red color, but also because the galaxy's light has been redshifted by its vast distance. That made Webb having unparalleled sensitivity in infrared wavelengths perfectly suited to examine the galaxy in detail. In such a way, we can observe the protogalaxies in the process of forming around a quasar. Na bazie pewnych obserwacji Towarzystwa Miłośników Płaskiej Ziemi, nazwijmy to tak, możemy zauważyć, że ich poglądy wywodzą się z wczesnego okresu cywilizacyjnego, kiedy to obowiązywał naturalny, empiryczny model geocentryczny. Proszę jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do dzisiejszego stanu wiedzy opinię tę można sparafrazować w sposób następujący. Wszechświat wydaje się płaski. Przestrzeń, w której się poruszamy, razem z naszymi planetami, gwiazdami, a więc brzeg galaktyki, w której się znajdujemy, jest płaski. To wszystko są przykłady naszych zmysłów, które nam mówią, że nie żyjemy w kulistej, zakrzywionej przestrzeni. To jest przykład użycia tak zwanego podejścia empirycznego lub podejścia opierającego się na informacjach przekazywanych nam naszymi zmysłami. Dalej, parafrazując Samuela Shentona, możemy powiedzieć, że żaden człowiek nie zna ostatecznego kształtu wszechświata, ale ta część, w której żyjemy, jest ponad wszelką wątpliwość płaska. Można nawet założyć, że nikt nigdy nie dowie się, jak wygląda nasza rzeczywistość w całej złożoności, ponieważ cała owa złożoność wykracza poza sferę dostępnych nam obserwacji, badań i zrozumienia. I tak w istocie należy rozumieć przekaz zwolenników, czy też Towarzystwa Zwolenników Płaskiej Ziemi. Ten przekaz to nic innego, tylko przekazanie idei starożytnych na temat naszych zdolności do poznania, czy też pełnego poznania rzeczywistości. Zawsze będziemy więźniami jaskini, obserwującymi jedynie cień rzeczy, a nie ich istotę. Najlepszych dowodów na to dostarczają ostatnie obserwacje wykonane przy pomocy teleskopu Jamesa Webba w podczerwieni, które wskazują na obecność złożonych struktur typu olbrzymich galaktyk na krańcach wszechświata, na krańcach obserwowanego czy też postrzeganego przy pomocy tego urządzenia wszechświata. Ich obecność w tym miejscu nie zdaje się, przeczy ewidentnie naszemu dotychczasowemu wyobrażeniu na temat pochodzenia wszechświata w wyniku zdarzenia, które przez wiek
Kosmała nazywane było Wielkim Wybuchem, kiedy to z niczego miało powstać wszystko, to co postrzegamy. W jednej chwili, przed którą nie istniała żadna inna chwila, jako że nie istniał ani czas, ani przestrzeń. Ów Big Bang jest naszą współczesną kryształową sferą, która otacza płaską Ziemię, czyli płaski wszechświat. Dopuszczamy, że może on być zakrzywiony gdzieś bardzo, bardzo daleko, podobnie jak starożytni dopuszczali istnienie zakrzywionej kryształowej sfery z małymi otworkami na gwiazdy i 2 większymi na Słońce i Księżyc, które przepuszczały światło oświetlające Ziemię w bliżej nieokreślony sposób, mający stanowić poblask znajdujących się za kryształową sferą kolejnych, coraz bardziej doskonałych światów. Bodajże o 7 takich kolejnych sferach i coraz bardziej doskonałych światach z niebem na końcu była w owym czasie mowa. To podobnie jak dzisiaj teoria wszystkiego mówi, że takich światów zamkniętych jak nasz jest więcej niż bąbelków wody sodowej w otwartej butelce wody sodowej. Przy czym nie mówi się w ogóle o tym, w czym miałyby się one unosić, jeśli miałyby same być skonstruowane z czasu i przestrzeni. Czyli to, co od dawna powtarzam, więcej pokory, gdyż nasze pojęcie czy wyobrażenie o wszechświecie niewiele tylko różni się w swej najgłębszej istocie od wyobrażeń i pojęcia starożytnych. Dziękuję Państwu za uwagę i polecam się na przyszłość. This mantis is praying for a future in which all the stars will be ours. But to get there we need first stop our mutual hatred and still more effective every year attempts to destroy ourselves and our first and likely, who knows, the only living in whole multiverse planet. Second, if we would use these trillions dollars which we had spent on weaponry and wars to get there, we most likely would reach already the first few exoplanets of trillions exoplanets in our galaxy. Third, if we use the quadrillions dollars which we already spent on weaponry and future wars, we most likely would approach already in this millennium the first few outer galaxies of quadrillions of them.